Dobry wieczór. Jak jest grudzień, jak jest styczeń, noce bywają bardzo długie, jest ciemno i depresyjnie. I jak można sobie poprawić nastrój? Na przykład można przyjść do Lumina Parku. W kraju i za granicą mamy 10 takich Lumina Parków, każdy pod innym tytułem. Jest na przykład Alicja w Krainie Czarów, a u nas w Bydgoszczy, w Myślęcinku, Królestwo Zwierząt. Lumina Park w Bydgoszczy to sezonowa, multimedialna instalacja świetlna zlokalizowana na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Każdej jesieni i zimy park zamienia się w nocną trasę spacerową, gdzie światło, dźwięk i przestrzeń tworzą spójną opowieść wizualną. Trasa zwiedzania liczy ponad 1,5 kilometra i prowadzi przez kilkanaście stref tematycznych. Na odwiedzających czeka tu ponad 150 świetlnych instalacji, od ogromnych figur zwierząt, przez fantastyczne scenografie, aż po przestrzenne kompozycje świetlne inspirowane naturą i światem wyobraźni. Bilety oczywiście można kupić w kasie, ale można również online i my właśnie w ten sposób je zakupiliśmy. Zresztą zobaczcie, jeżeli długa kolejka, można zeskanować i kupić sobie takie bilety. A ile kosztują? Bardzo różnie. W tygodniu, czyli tak jak na przykład dzisiaj, dla dorosłych 35 zł, ulgowy 31, ale oczywiście, żeby zamydlić sytuację, są jeszcze pakiety, są jeszcze bilety rodzinne, różne zestawienia. W weekend drożej. Także być może nie jest to taka całkiem tania rozrywka, ale sprawdzimy, czy warta tej swojej ceny. Idziemy. I tu, tak? Dokładnie tak. W obecnej odsłonie park funkcjonuje pod hasłem Królestwo Zwierząt, a motywem przewodnim są zarówno zwierzęta znane z różnych kontynentów, jak i stworzenia prehistoryczne. Wszystkie instalacje wykonane są w technologii energooszczędnego oświetlenia LED, a część z nich powstała z wykorzystaniem nowoczesnych lampionów 3D. Pewnie, że zaczynamy od smoka. Smok jest zawsze najfajniejszy, a to jest chiński smok. Dzięki zastosowanym lampionom 3D ekspozycje są nie tylko bardzo jasne i kolorowe, ale też przestrzenne i widoczne z dużej odległości. Światło jest tu precyzyjnie zaprogramowane, zmienia się, pulsuje i współgra z dźwiękiem, budując nastrój kolejnych stref. Jeżeli jesteście pro-eko i martwicie się kwestią energii, która jest tutaj zużywana na te wszystkie instalacje, przypominam 150, to podobno jest to bardzo, bardzo ekologiczne rozwiązanie. Nie znam szczegółów, natomiast na stronie internetowej podają, że mają wszystkie możliwe ekologiczne systemy oszczędzające energię. Także można podziwiać bez wyrzutów sumienia. Całość uzupełnia oprawa audio, delikatna muzyka i efekty dźwiękowe dopasowane do charakteru poszczególnych scen. Dzięki temu spacer przez park nie jest zwykłym oglądaniem iluminacji, ale pełnym sensorycznym doświadczeniem. Za realizację Lumina Parku odpowiada spółka Lumina, która tworzy park iluminacji w wielu europejskich miastach. Projekty powstają we współpracy z zespołem międzynarodowych artystów i projektantów światła, specjalizujących się w dużych instalacjach plenerowych. Każda edycja parku jest projektowana od nowa, tak aby dopasować tematykę do miejsca i przestrzeni, w której powstaje. Dodatkowo godziny otwarcia są w sumie ruchome, bo są zależne od tego, o której godzinie zachodzi słońce. Akurat teraz w grudniu Lumina Park jest czynny od wtorku do niedzieli od 16 do 21. O 20 wchodzą ostatni goście, ale sprawdzajcie, ponieważ to się zmienia wraz z przybywaniem dnia. Także strona internetowa jest tutaj doskonałym źródłem.
jeżeli w taką grudniową noc takie fantastyczne światełka nie podniosą Wam nastroju, to już nie wiem, chyba tylko grzane wino zostaje. Naprawdę jest przepięknie. Na terenie Lumina Parku przygotowano również strefy gastronomiczne, w których można napić się grzanego wina lub gorącej herbaty, zjeść coś na ciepło i na chwilę się zatrzymać. Dla odwiedzających dostępne są także miejsca z ogniskiem, przy których można się ogrzać i odpocząć w trakcie spaceru. Jak zmarzniecie, to jest też ognisko, gdzie można łapki sobie ogrzać. Lumina Park w Bydgoszczy działa po zmroku od późnej jesieni do zimy i jest atrakcją zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dorosłych szukających spokojnego, nastrojowego spaceru. To przykład nowoczesnej rozrywki plenerowej, która łączy technologię, sztukę i naturę, bez hałasu, bez pośpiechu, w rytmie światła. No i dobiegła końca nasza wycieczka. Jak było? Tak średnio. Pierwsza część z dinozaurami rzeczywiście robiła wielkie wrażenie i to rzeczywiście można uważać, że była sztuka wizualna. Potem były nietoperze, no i to naprawdę mistrzostwo świata. Z tymi efektami świetnymi, z dźwiękiem, naprawdę bardzo poruszające i bardzo fajne. Natomiast duża część tych instalacji mam wrażenie, że znalazła się tutaj troszkę przypadkowo albo troszkę dlatego po prostu, że była w magazynie. Niektóre nie miały wiele wspólnego z Królestwem Zwierząt, więc mam wrażenie, że były kupione. Kupcie 2 dinozaury, trzecie coś dostaniecie w gratisie i stąd się tutaj znalazło. Natomiast w mieście nie ma wiele aktywności zimą na powietrzu, więc to jest jedna z nich i fajnie. I można wyjść, po prostu wyjść z domu, więc wyszliśmy z domu, przyszliśmy, ale czy drugi raz chciałabym w sezonie tutaj przyjść? Pewnie nie. Pewnie poszukałabym czegoś innego. Ale naprawdę jestem otwarta na Wasze komentarze. Napiszcie, czy byliście, czy Wam też się podobało, czy ja po prostu zwyczajnie marudzę.
bo chce do domu pod kocyk. Także zapraszamy do własnych eksploracji, do własnych podróży. Przybywajcie i się przekonajcie sami.